Czy wy wiecie, że zima powróciła? Zima powróciła i chyba się przyszła pożegnać już na lato, ale zimno, jest strasznie zimno. Kurczę, dobrze, że mam kurtkę zimową. No właśnie, mam swoje nadkole gotowe do przykręcenia, ale drążek niestety jest za długi, jakieś 10-20 cm, znacznie za długi, dużo by mi wystawał. Wzięłam prosto od razu ze sklepu. Nie było czasu już podcinać, także jutro w miejscu, gdzie ładuję, wiem, że podobno są tam bardzo pomocni na firmie, więc poproszę ich, żeby mi obcięli tam i sobie to wszystko jutro zamontuję. Akurat podobno tam ładują na hali cały dzień, także będę miała okazję, żeby sobie spokojnie popracować w ciepełku, nie na zimnym, nie na wietrze. Także okej, tylko muszę teraz przypiąć to nadkole gdzieś na naczepie do auta. Chciałabym to do auta, ale to jest tak naprawdę dużo większe niż się wydaje. By mi zajęło tutaj 1/3 kabiny, a poza tym to pomimo tego, że to jest czyste, to jednak grzech brać do auta części. No dobra, także ja się pójdę to spiąć jakoś. Marca 2019 taka pogoda, lekki gradient. Bije się zima z wiosną, biją się ostro. No dobrze, dzisiaj już mam luzy, jest godzina dopiero, muszę zegarek naładować. 3:30, mam jakieś chyba 2-3 godziny dojazdu tylko do załadunku, więc całkowicie luz, załadunek dopiero jutro rano. Także się rozgoszczę u siebie w aucie, ogarnę sobie, pewnie sobie dzisiaj podjadę, a jutro sobie zrobię na hali nadkole. Może mnie nikt nie złapie i nie da mandatu za to. Powiem wam szczerze, że ja tak naprawdę ich podziwiam. Jakby ktoś nie wiedział, to byli świadkowie Jehowy. Że im się chce tak chodzić po tych parkingach i że im się chce tak pukać do tych drzwi i oferować te książki, nie książki, słodycze przed świętami. Dlaczego oni tak chodzą? Powiedzcie mi, czy może wy jesteście bardziej zorientowani, czy oni muszą wychodzić jakąś liczbę godzin w ciągu, nie wiem, roku, miesiąca, czy coś? No jak to jest, że oni tak chodzą i pukają do tych kierowców i w ogóle ogólnie do ludzi? Wiecie dlaczego tak to mierzę, jak włoski, jak to mi tata mówi? Bo nie mam statywu. Bo nie mam kamery włożonej w statyw, a chcę, żebyście widzieli. Dobra. Patrz. Teraz idę żebrać, żeby mi coś uciął. Czy nie? Mierzyłam 60 cm. Nie mam chyba niczego do pisania. Ale teraz będzie widać. Budują mi skrzynię w ogóle na naczepie. I mają tutaj na firmie chyba wystarczająco mocnej suwnicy.
Więc po prostu budują skrzynie osobne wszystkie. Muszę się wam do czegoś przyznać. Jestem dzisiaj tak strasznie leniwa, tak strasznie mi się nie chce, że idę do Tesco sobie coś zjeść. Jest tutaj centrum handlowe. Znaczy jest Tesco, pewnie będą też jakieś tam różne rzeczy do jedzenia. A wiem, bo już tutaj jeździmy do tej firmy, że podobno jest bardzo dobra kaczka. Więc no idę. No co zrobić? No czasami tak jest, że się nie chce. Jedzenie w lodówce leży do zrobienia, a mi się nie chce, ale mam takie usprawiedliwienie oficjalne, że stoję na hali cały czas i będę stała jeszcze do wieczora. I jakbym sobie chciała coś ugotować, usmażyć, to przecież trzeba potwierać okna, żeby, wiecie, wszystko uciekało na zewnątrz. No a jak na hali tak potwierać i puszczać takie zapachy? No przecież oni sobie palce poucinają, poprzybijają gwoździami, czy gwoźdźmi. Ten nasz język polski. Więc takie mam usprawiedliwienie. A poza tym siostra mnie poprosiła, żebym jej kupiła jakiś tam alkohol ziołowy czy coś tam. Więc już mam 2 usprawiedliwienia. A jeszcze następne jest takie, że mi się nie chce tego nadkola robić. Coś czuję, że ja prędzej będę robić nadkole, jak wszyscy pójdą do domu z tej hali. Albo będę robić je wtedy, gdzieś po trasie na parkingu, jak będzie padał deszcz i śnieg. I wtedy będę je robić. Tak. Tesco w Pilźnie, czeskim Pilźnie. Popatrzcie, od razu trafiłam na jedzenie. No co za zbieg okoliczności. No niemożliwe. Chyba tutaj jest taka kaczka. Nie można płacić nawet ten. Nawet tutaj nie mają polskiego. Czecha. Najmniejsza. Czeskie korony. I kobiety są, to tylko u nas Polska taka, tyle Polek miała. I co? Gdzie u nas są kobiety? Korony. No już to obiady, ale co ja sobie nie poradzę? Zdrowe jedzenie w trasie, nie? Który raz mam wziąć teraz? Wezmę jeden, już muszę wziąć drugi też rodzicom, który jest duży. Pewnie ten standardowy, nie? Pół litra. Puści kiedyś? Są takie pakowania, jakie ja potrzebuję na mąkę i takie tam różne rzeczy do auta. Nie wiem, mi się wszystko rozsypuje. I tak. A teraz już specjalnie idę przez dział z takimi rzeczami, z których na pewno nic nie wybiorę. Jak tam, Wolfko? To zmieszczę. Jeśli chodzi o alkohol, pewnie niektórzy kierowcy z Ameryki zastanawiają się, jak ja to zrobię. W Europie można sobie przewozić alkohol w ciężarówce. Kierowca po prostu musi być trzeźwy, a to, co on tam wozi w ciężarówce, w swojej kabinie, czy to jest piwo, wódka, szampan, wino, co tamkolwiek chce. Oczywiście musi mieć akcyzę i tak dalej, dozwolone ilości, ale ogólnie możemy mieć alkohol w aucie. Po prostu nie możemy go pić. Swoją drogą to nie wyobrażam sobie być w Hiszpanii, albo na przykład bardziej o tak. Swoją drogą to nie wyobrażam sobie być w Kalifornii, ładować się na przykład w winnicy
nie móc sobie kupić kartonu wina i przywieźć sobie do domu. Przecież to jest wbrew idei trackerskiej. Nie wyobrażam sobie tego. Tyle razy kupowałam wino w winnicach w Hiszpanii, przywoziłam do domu. Tyle razy przywoziłam alkohole z różnych krajów Europy. Jezu, nie wyobrażam sobie tego, żebym nie mogła sobie przywieźć do domu coś. Dla rodziny, dla przyjaciół, dla wszystkich. Jezu, ja tych alkoholi woziłam dla przyjaciół i dla rodziny. Ja nie mogę. No, teraz to mi się podoba. Hala pusta. Ludzie gdzieś tam w drugiej hali sobie pracują. Teraz sobie na spokojnie mogę zrobić nadkole. Powiem wam, jak to wygląda. Ja raczej pokażę. O, światełko zaświecę. Więc tak, tutaj chłopaki mi flexą ścieli jedno, bo był problem, żeby tego się pozbyć. To jest oczywiście do wywalenia. O, nawet mi tutaj coś przynieśli. Oho. Wyczyścić sobie. Fajnie. Fajnie, bo poprosiłam o śruby. Bo taka jestem zajebista, że nie wzięłam sobie śrub. Tych starych to szkoda było oczywiście używać, nie? No to dobra, to co? Można się brać za robotę. Tutaj mam takie śrubeczki, podkładeczki fajne. Chłopaki mi tutaj dali. No i mi też od czegoś brakowało. A wyposażałam sobie skrzynkę i kurczę, wydawało mi się, że sobie ogarnęłam też śrubki. Muszę sobie spać następnym razem pozabierać przeróżne śrubki, nakrętki i tak dalej. Jeszcze jedna. Ukręcę. Dobra, to zrobione. Pora na nadkole. Muszę wam powiedzieć, że no ja bym zrobiła to inaczej. Ja bym te śruby dała odwrotnie, bo to nadkole to jest uniwersalne nadkole i ono nie przychodzi z tymi uchwytami. Także to jest dokręcane na bazie i jeżeli by się tak zdarzyło, różne rzeczy się zdarzają, że to nadkole mi spadnie, to przez to, że te śruby są tutaj zamontowane, no to będzie mi niszczyć oponę. Powinno być odwrotnie, powinno być śrubami do góry, no ale jest tak, jest.
I co myślicie? Będzie dobra czy nie? Tutaj się troszeczkę gnie, ale no muszę zrobić zapas. To światło było. Także, no widzicie, to na przykład tak samo jest zrobione. I to tak samo. Niektóre mają śruby do góry, inne do dołu. I takie dopuszczalne. No dobrze. Teraz tylko posprzątać. Jeszcze śmieci. No dobra, teraz już jestem gotowa do trasy, tylko muszę ręce umyć, bo sobie powróciłam jak to ja. No dobrze, to co? Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć. A kto tu jest? Wolwuś. To i Wolwuś.